Tyle Wam tu opowiadam o zdrowym stylu życia, a nie powiedziałam chyba jeszcze, jak bardzo niezdrowy jest stres. Dlatego zaczniemy z grubej rury. Należy wyeliminować bezwzględnie szkodliwy czynnik, jakim jest poranne stresowanie się próbą rozsmarowania twardego jak kamień masła na kromce chleba. Jak to zrobić, żeby jednocześnie zachować świeżość masła? O tym opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Partnerem odcinka jest marka Fresh Logistics. Zanim zaczniemy się zastanawiać, w czym najbardziej opłaca się przechowywać masło, musimy zastanowić się, co tak naprawdę czyni masło masłem. Taki produkt musi zawierać co najmniej 82% tłuszczu mlecznego, a w składzie powinien mieć tylko i wyłącznie śmietankę. Czasami może się tam pojawić też sól i to nadal będzie masło, ale my w polskiej diecie mamy raczej skłonność do przesalania niż do niedoboru soli. Dlatego codziennym wyborem lepsze będzie masło tradycyjne bez dodatkowej soli. Gdy już kupisz to swoje dobre masło i przyniesiesz je do domu, to pod żadnym pozorem nie przekładaj go od razu do maselniczki. A już na pewno nie całą kostkę i nie do modnych ostatnio przezroczystych opakowań. Aby zapobiec jełczeniu masła, należy przechowywać je w ciemnych, suchych, chłodnych warunkach. Czyli teoretycznie najlepiej w lodówce, ale tak nie powiedział nigdy nikt, kto próbował zrobić sobie rano kanapki. Dlatego trzeba poszukać innego rozwiązania. Najlepiej codziennie wieczorem wyjmować z lodówki tyle masła, ile potrzebujesz na kolejny dzień. I można zrobić to tak, że od razu po zakupach kroisz odpowiednią porcję masła, przekładasz je do maselniczki, a całą resztę chowasz do lodówki. Żeby uniknąć zmarnowania i zepsucia masła, możesz je zamrozić spokojnie nawet na 3 miesiące, pod warunkiem, że zrobisz to zanim masło się zepsuje, a nie gdy będziesz już widział tego pierwsze objawy, czyli zmieniony zapach, kolor i konsystencję. Zanim w komentarzach podniesie się larum, że co robi masło w programie o zdrowym stylu życia, musimy sobie coś wyjaśnić. Stwierdzenie, że masło jest niezdrowe, nie jest faktem, tylko opinią popularyzowaną przez niektórych fit inspiratorów, którzy powołują się na to, że to są same tłuszcze nasycone. Jednocześnie, co ciekawe, nie przeszkadza im to w promowaniu jedzenia burgerów albo smażenia boczku do śniadania i kolacji. A jak to wygląda z perspektywy dietetyka? Znacznie lepiej. Jeżeli traktujecie masło jako dodatek do kanapek, robicie tą kanapkę na wysokiej jakości chlebie żytnim, dokładacie do tego porcję warzyw, to taka forma jedzenia masła nikomu krzywdy nie zrobi. No chyba że lubicie ukroić taką porcję masła, jak gruba jest kromka chleba, to wtedy radziłabym zacząć kroić chleb na cieńsze kromki. Masło to po prostu produkt wysokokaloryczny, dlatego nie ma co przesadzać z jego ilością, bo to zdecydowanie nie sprzyja utrzymywaniu prawidłowej masy ciała, co z kolei jest niezbędne do tego, żeby żyć zdrowo i długo. Z tego samego powodu nie polecam picia bulletproof coffee, czyli takiego wynalazku, który do kawy zakłada dodawanie kilku łyżek masła albo oleju kokosowego. Taki napój ma od 300 do nawet 500 kilokalorii i zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem wykorzystywać je tylko i wyłącznie na tłuszcze, których w naszej diecie zdecydowanie nie brakuje. Lepiej byłoby zjeść racjonalny posiłek. Także podsumowując, masło jest zdrowe, o ile zjadasz je w zdroworozsądkowych ilościach. Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.